Pozdrav, Michale. Pozdrav, dobrý den, Vojto. Je tu Roberto. Vidíš? Roberto. Pozdrav. A redaktory televize jsou jedna etáž dole, je tam Šárka, dělají tu nějaký rozhovor s Šárkoju. A ona tam sama sedí biedna, dá? Dá, a potom budou se tu, koliko je časa, ještě 5 minut a vrátiti se tu a budeme dělat i náš online. Dobro, to bude vživo ili kako to je? No, gospodin redaktor bude tobě povědat, što hoče a on to potom bude rezati. A ještě mě i Robertu govoril, že oni na kameru budou přibližno 3 ili 4 minuty na kameru dělat obraz, ale bez zvuka. Ale nám bude potřebno, aby my govorili mezi sebou a oni tam budou dát nějakou muziku ili nějaké gluposti, to já nevím, ale aby viděli, že online je živý, že my besedujeme. Ja. A aby nějak kalibrovatý zvuk ili něco takové? Dá. No. Ale potom ty budeš odpovědat na nějaké pytání, které jsem písal. No dá. Bude se pýtat i na českom, ty budeš odgovorovat i na angličko, ne, na of course. Já jsem včera učil moje studenty, víš, na angličkom a já i maju hlavu. Strašno to je, strašno. Treba to odmetati od glave, Vojto. Bolest. Anglička, to je infekcia. Pozdrav всім. О, кто пришел, Шарка. Поздрав. Како было? Како було? Не знам, нормально, добро. Добро. Или иначе будут резать. Стрес был прежде, але потом уже добро. Красный t-shirt, не знам, кто го тебе дал, але... My jsme viděli, Michale, sluchaj, my jsme viděli prezidenta České republiky. Да. On byl... Ako ja bych jego viděl, tak bych jego věrodostojno nepoznal, ne znam kako on ti daje. Za to, že tu je meeting s prezidentem neplánovaný, já jsem nebyl informovaný a naša grupa televize takože neznala o tom. Tu na fakultetu jsou 2 grupy a my stretili se s naším prezidentem. Představ sobě. Roberto. Ne znam jestli to dobro ili ne, zato što ako niekto na njega glasoval, rekne, o, gospodine prezidenta, ako niekto ne glasoval, rekne, ty vole, i to je to. Znaš, treba na zvuk, kako ste govorili. Ale vy ho máte normálně jinak počítači. Já vám to nahrávám. Čo treba? Ja neslyším vás dobro. Kako Roberta Šarko, ja vás tam dobro neslyším, jedine Vojtu. Aha. A dostanete tu MP4. To třeba jenom jeho potom, aby on byl na celé. To je ten Jan. Ne, to je Michal. A ten Jan bude. Ano, to je Michal. Ještě máme 5 minut. Já s ním potřebuji. Ale ať se domluvíme technicky. My potřebujeme tu nahrávku, kde bude jenom ten Jan. Ano. Přes celou obrazovku. Dostanete. Jo, přes celou obrazovku. Tak, aby tam nebyli ti ostatní. Tak já to budu nějak klikat, aby byl přes celou obrazovku. Jo, jenom ten kousek, že bychom nahráli jako separátně a pak by už si dejte ten online. Ne, počkejte, to se dělá tak. Dá se zavřít video u uživatele, když kliknete na něj, můžu jenom, když kliknete přímo na Michala. Moment, ja si pôjdu za slušalkami, da becha nebylo. Pozdrav. A tu čas kliknu na Jana, moment, probuju. Ne. Když kliknete na Michala, tak tam se dá zavřít video, pokud se nepletu. A můžu? Dělejte. Pozdraviane. Oj, pozdrav. Já vás to zakrývám moment. A to by mělo být ještě trpělivost. Ne, to je blbý. Ale víš jistě, co děláš, aby se ho nevyhodila? Ne, když ho vyhodí, tak jinak, ale no dobrý. Dá se minimálně skrýt video, tak akorát to vrátím, když to funguje. Jde to dát jako na full screen, ten jeden teda? No já se snažím, aby tam byl vždycky jenom jeden. Tady máme redaktory televize, podívej, pogledajte. Pozdrav. Dobrý den. Pozdrav. Ja. O, Matio, kako vjetr na Balkanu, u nas je minus 15. Sergej je
Ale já se bojím, abych to... Wow, u nás sněh, u nás všude je sněh. Bilo pređe 2-3 dňa, ale tu čas Layout. A tako može od vas do nás prišlo. Ne, spotlight. Spotlight. da, konečno, zaista otopljaje se tu toj snijeg i ja jesam zaista radosni do toga. Da. Bude na full screenu. Takže si drugi budu prostě ticho. Tak, jo. Tohle to vaše jde zavřít, Možná, když dáte zase tohle. Okay. aby to tam nebylo. Já nevím, co nahrát. Minimalize, No, minimalize. super. Dobře, Aspoň takhle. Jo. A ono to nahrává celý záznam tohohle? Nebo Jo, jo, to jo. video? Teďko. Co jste zapnul nahrávání? No MP4, zvuk i video, A v všechno té bude. aplikaci nebo jako? Dostanete aplikaci. celý Ne, tam jde o to, MP4. jestli uvidíme tohle, v tom, co nahráváte, nebo tohle. Uvidíte to celý. I s těma těma Ne, samýma. jenom to černý uvidíte. Tak, o to nám jde. Můžu vám dát tu vodu? Prý? Jo. Hele, ale dáme to tam. Nechte mi to teď tady, prosím, Jo. jenom takhle. Pojďme se teď domluvit, jenom ať to zjednodušíme. My si natočíme tenhle začátek, který uděláte jenom pro nás, kde bude ten Jan, Aha. z kterého se zeptáte, Pavle, ty Jasně, řekneš, já co? To já natočím takhle přes rameno, to je pro nás důležitý. Jo. Nechte to na sebe, prosím, o to. Dobře, na sebe. Jo, díváte se, bavíte se spolu, vy, jako kdybyste vedl s ním rozhovor. Jenom Já, tak jasně. vám řekne kolega. To jenom my nabereme celý i se zvukem a potom už si dělejte, co chcete. Pak už budeme dělat jenom stránky. OK. Jo, A ještě plátno udělat veliký. Plán to nemusí dělat. No počkej, potom vlastně na ty ilustráky můžeme mít velký plán. Potom můžeme, no, jako jak chcete. OK. Jo, pro nás je teď důležitý tenhle začátek. Dobro. Tak, tu čas. Ještě vteřinku, můžeme ještě ty Scénář je takový, že já budu govorit s Janom, ili gospodin redaktor bude govorit s Janom a potom budeme govorit i my vsi među sebou. To značí, že O čem budemo govoriti? tako, že budete, ale prvý govorí Jan se mnoju. A, da, dobro, tako, prosto my budemo odgovarjati potom poslije vas na te pytania, da, które oni budu. Dá potom. No, Dobro. to budete govoriti prosto da bi bilo vidno, že razgovarjamo nekako među sobою. Gospodin chčut, dobrý obraz, kde my vsi besedujeme među sebou. To je jichna strategia. Nema problema. Chčut slyšet i Jana, Da. kako govori Jan. Jane, jesi li tam, prošu? Da, ja jesam, dobri den. A prošu, vy druhý negovoríte, nedělajte zvuk, aby Jan toliko byl na obrazu. Jane, govori. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da, Dá, ještě malý moment. 8, 9, 10. Tak. A tu Da, imajemo toliko tebe na ekranu. da, i budemo razgovarjati na međuslovanskom. Ja, Očividno. Tak jak to bylo, dejte to tak, jak to bylo. toliko tobě pokážu gospodina redaktora, který bude se pýtat. A já budu pomáhat. Akorát, jestli by nerozuměl, já to budu překládat i do međuslovanského. Tak, jasně. Můžu si pohnout? Jo, Teď už na to nešahejte. dělejte. A sedněte, ukažte, jak budete sedět, asi vás nastavím. Dobro. Takhle, jo. Umíš na stranu? Ne, já to měl dělat takhle podle pána, já bych potom chtěl trošku ukázat, podle pana docenta. Jo. To je aranžéria No, není to. veliká. Tak, a my teda od vás dostaneme to video. Jasně. Okay, takže tím pádem je to takhle širší. Budete i mít i video všego. A kde i máš papagája? Jane, Da, ptica, papagaj, kde je? o, сейчас kupaje se. Kupajec. Wow. Da. No, može biti jeszcze bude. No, on, nažalost, немножко bolen dnes. On je bolestný. Je to Neměl. seriózno. Prituž? A je to. Takže. Dobro. Tak ideme. Dobro. Takže zeptejte se na ty začátky, to znamená, jak se dostal k mezislovanštině a co ho motivovalo k tomu, Dobrá. že se o mezislovanštinu začal zajímat. Dobro. Že pochopil jsem, že vy dva jste autoři té. Jasno. Gospodin redaktor chce znati kako jesi počel работati na
projektu međuslovianskog jazyka i z tvojej strany. Poviedaj niečo o histórii, početky projekta. No, ja mogu kazati, že početok byl v году 2006. Тогда я был властник такой группы на Yahoo, которая занималась уметными славянскими языками. No, ja był własnik tej grupy i w jeden dzień kontaktował się ze mną taki Słowak z Wojwodiny, Andrzej Recznik, i napisał mi, że chce pracować nad nowym, umiejętnym słowiańskim językiem, który będzie rozumiemy wszystkim Słowianom. Тогда был уже такой язык словio, ale ludzie na ogół generalnie byli mnogo niedowoleni z tego języka i za to no, on chciał popróbować tworzyć nowy język, tylko na osnowie słowiańskich języków. No i mnie to pomysł zainteresował i тогда ja решил, że popróbuję. No. I stworzyliśmy taką nową grupę, tylko nikt jeszcze nie znał точно, jak będzie izgledać to język. I поэтому no, wszyscy zaczęli tworzyć swój projekt. A mój projekt był naturalistyczny. Mnogo naturalistyczny. Język, który miał rod, gramatyczny rod, męski rod, żeński rod, średni, падежи. To все było mnogo nietypiczne za umiejętne języki. No ja pomyślałem, że to może będzie работать. Також były inne wersje. Była wersja schematyczna, mnogo schodna k Esperantu. Była wersja bardziej jak Pidgin. No, my mnogo żeśmy eksperymentowali wtedy. I после 3 lat, no, moja wersja izigrała, można kazać. I wtedy słowiański, no to była taka robocza nazwa. Słowiański N, znaczy naturalistyczny, stał słowiański. No i potem, после одного года Wojta Merunka publikował swój nowosłowiański. Тогда było mnogo takich projektów. No, nowosłowiański miał mnogo uspiecha i także no, тогда były 2 języki, które było mnogo schodne k sobie. No, krótko mówiąc, zaczęli ze sobą współpracować. No i tak w przeciągu 6 lat, można kazać, doszliśmy k międzysłowiańskiemu, jak on wygląda dnes. Dobrý, hej, to stačí. Dobro. To je dostatočno, gospodinu redaktoru. Dostatočno. Děkuji. Mnogo děkujeme, Jane, mnogo děkujeme. A aký čas to bude? My budeme si s sebou. Tak. Nemusíte. Ne. A vy potom dostanete to video a něco s tím. No. Dobro. Nerozumím, jak bych se vás potom zeptal. No, asi budeme už jenom povídat kvůli obrazu, chvíličku, pár minut a potom už asi nevím, jestli Dobro, tak počkej. Jenom mi dejte, že Se dá to 3 tečky, layout a
Jo, vlastně ty budeš si Tak to vrátím. A dáte možná auto, jdeme tady nebo postoupení jako tady. tady, já tady. Aha, okej. Jestli budeš venku, A tak já můžete i ti sebe tam rozbalit. právě nebyl. Jestli ty závěs Tak? na to, jak já potřeboval. Já už mám s tím Jo, dobro. Tak, a тут час говоримо ми među sebою. Да. А не Так. знам, если мы smo slyšeli. A povědět možno? Pojď. Mikrofony, прошу. Mito i Michale i Jaroslave. Да, активував я сам. Pozdrav vám vším ještě raz. Pozdrav. Pozdrav svim. Когда byste povědali, kako jste poznali međuslovianský jazyk a priključili se do projekta. Tam u was jest wielko mnogo rozlicznych ludzi говори. To jest słyszno wsteczno. Да. No, ať to tam nedělá problém. Takže to je nést mikrofon, to je prosto hovory, ekran Jo. celý. Ještě 1 minutu. Já budu napravit i projekci. Počkej. Aha, za to, že dám ti kolik. To asi ani ne, já ti řeknu potom. To je dobrý t-shirt. Šarka imaju dobru frizuru. Jo, my nemůžeme Da. aspoň něco. Imaju podobnu. Kde je t-shirt s horubou? Co to je? Što? Kde je t-shirt s tutým? Začínejme. Chceš, že ja idu po t-shirt? Dobro. Dragi, já bych chtěl moderovat i diskuzi, aby vy jste povědali, kako jste poznali o međuslovianskom projektu i kako jste priključili se do projekta, što tu včas dělajete a kako vy vidíte budućnost projekta. A my budeme besledovati, se budeme sluchati i komentovati. Dobro, ale w jakim porядku idemo? Prosto govorimo jedin s drugom ili takowa swobodny rozgovor? Svobodný rozgovor. Тут сейчас есть важный главный образ, как бы. Da, tu čas je glavný obraz a oni budú střílet nekakové sekvencie i z toho nepse, ale něco budú brati do svojego videa a toliko treba, aby jesmo tako. Dawajte, govorimo. Takže prostě můžeš Ja ne znam kako Jaroslave. međuslovianskom, ja ne pamätam to už. Ja znaju za Mihala, ale ne znam za Jaroslava. Kako ti jesi našao međuslovijanski? Dobro, tak Jaroslav bude prvi. Jaroslav, Dobro, kako to bilo s tobою? pozdrav. Dobro slyšíte mene? Da, super. Mnogo dobro. Slyšimo. O, čudovo. Ja jesam Jaroslav, ja jesam poznal u međuslovijanskom jeziku na valu popularnosti filma Kolorovana ptica na Barbanom Ptašev v 2019 ljetu. No i od toga momenta jesam poslal nekoliko e-mailov Mihalu i drugim ljudям, i Janu i Vojtě, i potom tako jesmo od toga momenta v kontaktu. Ja silim se aktivno brati učest v projektu. Da. Ty tu čas jsi šéf programistov, ne? Načelník. Generalno da, koordinuju naše programistične usilja i projekte. To trebuje dost nemalo časa i probuju nekako osloboditi se ještě više za to, da bi koordinovati tako više efektivno. Da, ještě pamiętają, že ty jsi se kontaktoval s mnou v nějakých dělách. V tamto čas to bylo svázáno s tými klaviaturami, da, i s čím za to Da. I mimochodom tu dnevno ja također pracuju na projektu klavijature međuslovijanskog jezika za operacijni sistem Linux. Okay. Tu den hvala umjetnoj inteligenciji навіть если, ako li ne znaš dobro nekakvi domen, nekakvu sferu, ono
mnogo pomaga to poznavati i dosta efektivno djelati. Ja tako jesam dosta optimistični, že kada imamo deficit, nedostatak ljudi, tu čas nam tehnologije budu pomagati i blagovoliti projektu. No. Da, to je tako. A kako vidiš budućnost? Ještě No ja vidim budućnost, že Međuslovijanski bude veseli niševi projekt, no, specijalizovani projekt, mislim, bude vsaki čas, vsako leto, vsakda nekakva auditorija i tisuće ljudi, kto bude aktivno gledati content i budut, ja mislim, nezavisni kreatori, autori, zato že to je mnogo veselo i radosno tvoriti nešto unikalno, što ne imalo precedentov historije. Tako znajemo, že Međuslovijanski jeste davni projekt, da, i možno bilo bi vješčiti jemu nekakvu smrt, nekako tako zabitje, za bezpametje, ali to prosto ne slučaje se. Stoljeće za stoljetjem i probe tvorenja međuslovijanskog jezika ponavljaju se i mislim, tu den jesmo na piku, jesmo v najljepšem stanju za budućnost međuslovijanskog jezika. Hvala i internetu i kompjuterom, da, i putovanju, mislim, i putovanje turizmu tu den stavaje lekšem generalno v ljudstvu. Ja. Ja ještě takže myslím, že úspěch našeho projekta je v tom, že on neimaje toliko jediného autora, ale my imajeme komisiu a tu čas to je kolektivná robota a nejest toliko jeden autor. Staré projekty v prošlosti, bylo mnogo takých projektov. Jan imaje na svojej stranici informácie o starých projektách, ale to všakda byl toliko jeden autor, ktorý niečo publikoval i myslel, že vše je gotovo i toliko chcel, aby drugi govorili jegovým jazykom bez možnosti nikakoj promieny. Ale náš jazyk mnogo promenil se. Когда ja pamätaju, moja prvá verzia, 15 let stará, ili Janova, to nejest tu včasný jazyk. To je absolutno, to je druhý jazyk, za to, že náš jazyk je živý, rozvívaje se i má je praktiku od mnohých ľudí a to je, myslím, najvážnější príčina našeho úspěcha. Что o tom myslíte? No ja jestem согласен, да, to jest prawda. Да, Slovianski i później Međuslovijanski od początku. To był projekt grupy, projekt obczyny. I oczywiście wszaka wersja miała swoją, można kazać, przewodnika. No, zawsze była jakaś demokracja. Da. Govori. To jest, ja myślę, to jest izazov, że nie ma nekakvog jedinego mnenja, su diskusije, ale to jest i velika prednost projekta, zato že vsako leto mi vsi poznajemo nešto novo, kako lepše govoriti, kako lepše pisati razumljivo i Međuslovijanski on vsaki čas ima mnogo neznanog i mnogo prostoru, potencijala do nauke. Da. No i masz prawdę, no to jest przyjemność, ale to także jest słabość. To może всегда jest mnogo dyskusji i mnogo mówienia i pisania, kako решение bude lepsze. Tako i tako. No, jeden człowiek chce A, wtóry człowiek chce B, drugi C i tak dalej. I wszędzie niekto jest niedowolny. Wszędzie ludzie płaczą, czemu jest tako, a nie tako. I z tej przyczyny dyskusje często są mnogo długie
ponekogda Уморяюче. да, уморяюче, точно. No, ale to, że також можна казати, że таким способом ми, myślę, doszli k najlepszemu rezultatu. Да. I всегда, Mislim, że drugie також możliwości, oczywiście. I my також akceptujemy takie możliwości. Międzysłowiański jest mnogo typiczny w tym smyslu, że nie jest jedyno samo jeden sposób mówienia, a wszystkie drugie są źle. To tak nie работает. Ako na przykład ruski, ukraiński, polski mają jedno rozwiązanie, a czeski, bułgarski, chorwacki mają drugie, to nie jest tak, że jedno rozwiązanie jest absolutna prawda, a wszystkie drugie są źle. To tak nie работает. Można także kazać, że z tej przyczyny międzysłowiańskie mają istne dialekty, ili narečja. Można kazać, że jest międzysłowiański siewierny i międzysłowiański jużny. I są małe rozliki. Да. No generalnie i pierwszy i wtóry rozumieją się. I to jest najbardziej ważne. Ja bih htio rekti, že mimo toj diskusiji o ktorej si govoril, mi također imamo i međuslovijansko tvorčestvo, imamo tvorbu, imamo muziku, imamo literaturu, imamo druge sposobi kako bi razsljedovanja tutogo jezika, który ne jest jedino diskusija. I tako imamo druge formi govora i druge formi kako bi predlaganja rješenja, które ne su jedino iz diskusije. I mislim, že tu to jest važno rekti za naš projekt. I ja myslím, že to nikogda nebudu zabezpamätiť, kako v prošlom lietu sme v Poznaní na ulici niekogda večerom sme pievali međuslovenské piesne i pridružili sú se nám nejaké dve Ukrajinky, moje znájeme, ktoré sú tam šli prosto slučajno. One nesú znali vôbec o tom. I potom Melad je tam byl, i tu náš Michal prisutný tu, i Jan takože, i to bylo prosto tako prožitie neponoviteľno, neponovimo. Prosto super. Abo kdo byl v Poznaniu v prošlou schodku, pamätáš? Já neznám, kdo tam byl. Michale, pamätáš? Michal dá. To byli mnogie prosto zasiedania w Poznaniu tam. Da. Tam byli nějaký Bělorusy, no já nepamätám už. Znam, že Da, tam jesmo zaisto, my jesmo prosto posłużywali se međuslovianskim jezikom kako takowym instrumentom međunarodnego dialoga, to znaczy, no, jedna iz věcí, która możemy rekti jest dzielona między narodami, są na jedno słowo, no takože piesnie, da, są rozliczne piesnie, które mają rozliczne języczne wersje i mnogo piesni mają niekakawy jeden koreń, no jedna melodia, rozliczne słowa, tak po prostu jestem stworzył takowy małą taką piesnię, kniżku, nie czy to tako, gdzie byli rozliczne wersje języczne jednej piesni, i tako było na przykład, że jedną część jesmo śpiewali Hej Sokoly, da, na białoruską, potem jedną część na polską, trzecią część na ukraińską, a potem pripiew, ta główna część była na međuslovianską, da, tako, aby wszyscy mogli sobie lekko piewać i zaiste była takowa dobra atmosfera. To jest moje dali knedliki, które Szarka z Czechii przywiezła, da, no, krasno było generalnie. Odnośnie tako, że tych swojstw međuslovianskiego, jako na przykład dyskusje i tak dalej, i rozwijanie, ja myślę, że system, na którym međuslovianski работает, no nie jest idealny, da, trzeba jakoby próbować i nachodzić i takowe gledati za takowymi najlepszymi rozwiązaniami, rozwiązaniami, aby takowa była dobra seredina w tym, balans. Jednocześnie myślę, że my jesteśmy izbiegli mnogich tych rozlicznych grzeszek, które działali предходne projekty, jako że tam archaizowali, na przykład, działali wielko purystyczno, tam dawali niekakove ideologie do tego,
niektórzy tako, że nie tworili nikakego słownika, mówili, że słownik jest niepotrzebny. No, a u nas to jest tako, no, mnogo razlicznych mnieni, mnogo razlicznego myślenia i można sobie dogovarjati, no tako, że my imamo nekakove takove više formalne strukture i no, kako, balansujemo, da. To najviše razumljivo, najviše međuslovijansko. Da. Že ima vse. Mnogo važna je originalna tvorba. Da, to je pravda. Da, tu časni međuslovijanski jest dost stabilni da bi tvoriti i filmy, muziku i knjige i tu časno mnogi između nas, ktorí sú na tom video, da, na videokolu, sú aktívni v různých projektach. Ja myslím, prosto međuslovijanski jest i dobry za to, že okolo projekta sú dobrí, interesní ljudi i sú mnogo i čitatelji, i zritelji i vsi, kto bude zainteresovaný v unikálnom kontentu. Ja tako kako programist, ja no, za sebe ja učim se novim disciplinam gdje učestvuju okolo međuslovijanskog projekta, tako napríklad ja na prvo v svojem životu probuju dizajnovati i izdavati drukovane pečatne knjige. I napríklad tu čas mi работаємо на izdanju prve međuslovijanskoj knjige Nehaj nesú nás biele oblaky. Nasz szanowny Melac jest jej autor i myślę, że w pierwszej połowinie tego lata ona będzie dostępna i to jest generalnie mnogo radosno próbować nešto novo i poznawać ludzi okolo projekta. Da, to je točno to, što trebujemo, zato že, na primjer, Slovio ili druge projekty umjetných jazykov byli zaključeni do prehlosti a čeli toliko prekladati starý folklor, staré legendy, Bibliu, na primjer, staré pjesni i vše bylo staro, vše byla historia, ale to neimá smysla, zato že napríklad slovo o pluku Igorovie ili nekakové staré poviesti češské ili polské, to je už mnogokrátno preloženo do našich jazykov a neimá to nikakého prinosa, nikakého dalšieho smysla, aby to bylo ešte preloženo do međuslovijanskog jazyka. Ale когда imamo originálnu tvorbu, napríklad piesňu ili knihu, ktorá je slyšima toliko na međuslovijanskom jeziku, to je točno to, što trebujemo. A my tuto imajemo i naša strategija jest tako tvoriti do budućnosti. No ja generalno kako youtuber, który tvorí tam različne videa na YouTubie niekoliko let уже, mogu rekti, že to je zaisto interesno od takogo pogleda, že prosto međuslovijanski, no on jeszcze jest, możemy rekti, ne pełno zakończony projekt, na primjer, ako ide o leksiku, da, tam jeszcze mislim, że można by słownik zdjelati lijepe, da by było lekše učiti se međuslovijanskog i tako dalje, no zaisto od takogo, mislim, że aktualna faza jest takowa, że prosto nachodimo, vidimo nekakove nowe sektory, sfery, gdzie međuslovijanski może być i dobry, i że to jest prosto takowa veliko zajmljiva wieć, że to jest wodzenie na tako marketingowo nekakego towara, który jeszcze nigdy nie był prosto. I to jest jakoby takowy izzaw, aby izmysliati, gdzie można to implementować i tak dalej. No, na przykład po mojemu mnieniu to jest tako, że ja bych na przykład chciał uwidzieć, jak to w komparatywnej slawistyce jest, by mogło być i dobro. Te razliczne analizy, za to, czy to međuslovijanskie technično, jako język to jest takowy system analizy wzajemnej rozumliwości języków i to by mogli być i dane, które by byli zebrane i by byli veliko upotrebljiwe tako, że na edukacji, uczeniu języków i tak dalej, tako mislim.
No tako, że są teksty, które na przykład są jedyno w jednym języku, a nie są w drugich. I to by tako, że mogło być i zajmliwo, jako tam folklorne teksty, Wojta mówił, da stare, ale są na przykład książki, analizy nauczne, uniwersyteckie o razlicznych folklornych obyczajach i tak dalej, ili dialektologiczne, które nie są często na nikakom drugim języku, jedynonarodnym języku. To jest wielko izolowano, a jest mnogo razlicznych takowych wzajemnych obyczajów i takowych wieci między słowiańskimi krajami i to zaiste na przykład mogłoby pomagać w sytuacjach. Ну, то я не jestem полно согласный, но за то, что компьютерные технологии могут улучшать уже днес такое поискание, да, с помощью умственной интеллигенции, навіть редкие малые языки, оно помало учится и может процессовать то. Але odnośnie folkloru i starych rzeczy, no, mój pogląd jest mnogo prosty, ale okej, no, ako przekładajcie nejakú starú piesňu, da? Ale ako macie dobrego człowieka, z kim możecie za jedno to piewać, to już jest dobro применение, dobra aplikacja międzysłowiańskiego języka. Все, що може служити і модерності, і будучності. Да, само rozumiem, ja nie говорим o tym, że to był jedyny z primierów, da, ale jest mnogo razlicznych rzeczy, które są jedyno na jednym języku. I z tego powodu one są prosto izolowane języcznie. Da? Bariera języczna to jest něco, co jest wielko jeszcze w naszych czasach. I technologia może pomagać, ale także technologia może pomagać i międzysłowiańskie może pomagać i technologii. To mogą być na przykład te analizy razliczne języczne, które są i z międzysłowiańskiego, za to, że to są międzysłowiańskiemu potrzebne, mogą służyć i jako materiał, dane, którymi, nie znam, umiejętna inteligencja może sobie posłużyć, aby potem dawać jeszcze lepsze analizy. Nie? No i generalnie międzysłowiański język może służyć i nadal jako dobry przykład. No, все dobre praktyki, które możemy zmyślić w kontekście międzysłowiańskiego języka, one będą korzystne, upotrebimy w projektach jako neolatino, da, także międzyromański, da, konstruowany język i w innych zonalnych językach, ja myślę, że co my tworzymy tu czasno, jesteśmy w niejakim smyslu pierwowodcy, pionery w praktycznym aplikowaniu takich analiz. No, moja myśl, na przykład, była takowa, że będziemy analizować słowa, które są najwyższe rozumieliwe, będziemy mać niekako potem trzeba będzie stworzyć systemu, która by mogła dobro tym obgadać i władać i tak dalej. I rečimo są mnoge takowe regiony w świecie, które są mnogo etnicznie rozdzielone i mają mnogo razliczne języki, no, na przykład koreń tych języków jest jeden. Da. I można by wtedy umożliwiać niekakowym ludziom, którzy by tam chodzili, nie znam, jako lekarzom, da, którzy nie znają dobro tych języków, nie da by oni uczyli się mnogo języków za jedno, a da by prosto i mali jedną grupę słów, które można jest lepsze analizować z tego powodu, że systemy już są, które były stworzone w międzysłowiańskim i możesz wtedy lekko objediniać, na przykład jeden region, możesz, nie znam, tam niekakowe improwizowane lingua franca stworzyć i dalej, něco tako. I ma mnogo możliwości. No, ako mogu se vratiti k temie upotrebljivosti. My tu čas. Napríklad работаємо над međuslovianskою Wikipedią, która tu czas jest w inkubatoru, tak nazywajmy. No i co się tyczy tego, ja myślę, że na przykład nie ma smysła, abyśmy pisali články o Moskwie ili o Polskie, to może taka Wikipedia już i ma długi czlanek o Polsce i o Moskwie. Ale jest mnogo przedmiotów, które jeszcze совсем nie są
w nikakoj słowiańskiej Wikipedii, ili na przykład może tylko w jednej, ili w dwóch. No i wtedy ja myślę, że międzysłowiański może pomóc. Ja bih htio rekti, že jeszcze mimo jezika, međuslovijanski mnogo pomagaje u toj kulturnoj razmjeni. Ja kako vidim ljudi koji ne su upoznati s međuslovijanskim ili koji ne su imali nekakvu edukaciju, odnosno drugih slovijanskih kultura, oni zaista ne znaju kako druge slovijanske kulture izgledaju ili funguju, imaju nekakve stereotipične predskazanja, ali faktično ne razumijaju i mene osobno, lično, međuslovijanski mnogo naučil o drugih kulturah i to što Michal govoril, odnosno folklornih pjesni i tako dalje, tuto je tako, že upotrebimo ne jedino iz lingvističnoj kako bi stranje, ale i tako, že tuto možno koristati na nekih folklornih manifestacijah. Ideja toga, že ljudi čitaju paralelno tekst i uopće ne jest nova. Tuto jest bilo običajno v nekakvom momentu i v opere. Ljudi ne su znali što oni slušaju i tuta pomoć jest bila normalna. Mislim, že tuto možno vozvratiti i prosto to je naš slovijanski folklor je takože zanimljivi ne jedino bo jezika, ale bo mi jesmo i kulturno bliski v nekakvom smislu mnogi i mislim, že tuto takože jest važno učiti jedni iz drugih ob tanjecu, ob muzike, ob pjesni, od pjevanju i ob svečemu drugom. No da, to praktično možno rekli to što sam rekao o tom pjevanju pjesni, da? Možemo rekli tam, niekto siedział, piewał sobie pjesnie na različnych językach, to jest tam nic to tako osoblivo, ale ako pogledati na to i z drugiego takiego pogleda, jest mnogo w tym momencie migrantów z Ukrainy, bieżeńców i tak dalej i ljudi myślą, kako integrovati se, kako imati dialog i to jest praktyczny przykład, że człowiek, jako człowiek izolowany, on potem widzi, że jest tak mnogo elementów, które są dzielone między narodami, a potem przychodzi i mówi, toliko piesni, które my tam imajemy i wszystko możemy śpiewać na swoim języku i to jest jakoby jedno i to poczucie proste jest drugie. Tylko to podnoszenie się zmienia. Mnogo ludzi tako, że prosto nie znają, kako tam uczyć się słowiańskie języki i tak dalej. Ja jestem słyszał o ludziach, którzy Govoril jestem z ludźmi, którzy byli na uniwersytecie, uczyli się ruskiego języka i uczyli się jego prosto jako angielski, słowo po słowie, a potem poznali međuslovianski i rekli, to jest tak blisko, ja mogę się całkowicie inaczej uczyć i to da. Добре би вам було знати, що вже це не камерує. Як се то рекне? Просто вже не записує, да. Ale tuto zápis bude kolikým? Da. Kameruje. Se tako kaže na českom. Nas by było nagrywać, ale nie znam kako u was tam. Kako se govori w hrvatskom? Zapisuje? Zapisuje. Snimati. A, kako u nas zdjęcie. Da. Zapisivati generalno v hrvatskom je jedino ob pisanju teksta, ale ljudi razumijaju očevidno kontekstualno sve. Možemo rekti video zapisivati. Da. Video zapis jest hrvatska riječ, ali da. A vidiš. Tako mnogo vzájemných elementov, brat. Video budu dati na YouTube a na Interslavic News. Tam bude absolutno vše i z dnešného dňa. Reportáž v televízii bude striganá a bude tam niečo vybrano, ale tuto naše video, čo my vše govorili, bude na YouTubeovom kanálu i bude v Interslavic News a možno ešte na druhých kanálach. Nebojte sa. Vše bude. Vše pamiętano. Okej, a budeme li mogli potom, napríklad, znam nekako iskoristati nekakove fragmenty tutogo ili kako to izgleda, ako ide autorské práva i tako dalje? Iz tutogo zapisa dá. Da, to bude normalny plik MP4, normalny file. Da.
to bez Bo ja bym ochotno сделал promociju na kanale i tako dalje. Da, to sve može biti. A kako možemo uvidjeti kako to bude izgledati na českoj televiziji? No, na televiznu reportáž treba čekati, ja neviem, gospodine, kako? 2 mjesece. Okay. 2 mjesece, ale tuto video bude mnogo bistro. A da, kako dlgo bude to video približno? Ja to vidim 40 minut, možno 45 minut tu čas je. Wow. Da, je dolgo. Da, ja bih htjel rekti, že tutu subotu bude iti v hrvatskih novinah, takože veliki členok, odnosno međuslovenskog jezika. Ja viem. Ja som tam. A my smo takože nedávno s Jaroslavom v bosniačskom televideniu dávali jedno intervju. Da, za isto. Da. Uvidimo kako to bude, mi treba tam zapytati tego čovjeka kako to ide. Da. A jeszcze jeden czasopis tam dali smo nekako intervju do časopisa jednego i tako tam, da. Ide to naprijed, ide. Ide cijeli čas. Aha. Ako byste, możesz rekti tam, Vojto, tako, že ako by potrebovali nešto v tom televideniu preloživati ili tako dalje na međuslovijanski mogu odgovoriti, da budemo pomagati. OK, mnogo děkuju. Izvinite, Jan je tu, ja sam poslal tobie mail odnosno togo festivala v Hrvatiji. A, da. Da, ti govori, ne znam, či jesi slobodni, či budeš prihoditi, tako dalje. To je od 6. do 8. 6. mjeseca, to je juni, da. Ali 7. juna bude međuslovijanski den. Tu bude isto. Da, no i 4. mjeseca također bude festiwal w Južnoj Poljskoj, gdzie my budemo stojati, tam na stanowiszcze bude međuslovijansko stanowiszcze, budu ja, Matija, jeszcze drugi ljudi, i bude također prezentacija, jedna časina o međuslovijanskom jeziku, tako ako niekto chce, može prihoditi, također mnogo tysięcy ljudi prihodi, tako dalje, tako mislim. Ja spróbuję przyjechać. Dobro, ako bude tako. Jesmo na vezi. Ja sam v Nederlandii, takže nebudu dojechać. Jarka bude v Niderlandach, a Jan bude von iz Niderlandov. Janem prosto. Да. Да, я буду видеть, и когда все дознаю детали, я как бы рад пришел там, але увидимо